Allroad 3.0 TDI Quattro Audi, normalnie prestiż. Teraz się dowiemy, czy ten prestiż będzie stał na cegłach, czy ten prestiż będzie jeździł. No. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś dowiecie się, jak kończy się historia z tym oto samochodem. Czy kończy się pozytywnie, czy negatywnie, czy szczęśliwie lub nieszczęśliwie dla mnie. No i to, że stoję koło teraz złożonego tego auta i silnik jest w środku, wcale nie znaczy, że wszystko zakończyło się tak jak trzeba. Także serdecznie zapraszam Was na obejrzenie tego odcinka. Teraz kroczek i cofamy się w przeszłość kilka tygodni, żeby zobaczyć, jak tutaj w domku składają podstawę filtra i całą resztę silnika. Dobra, rozpoczynamy montaż podstawy oleju i chłodniczka oleju. Tędy przychodzi olej z pompy, przechodzi przez chłodnicę oleju i idzie dopiero na filtr oleju i dopiero na arterię olejową. Także bardzo ważne jest, żeby sprawdzić tutaj szczelność, szczególnie jak się już rozbiera całą podstawę filtra oleju, ponieważ mogą być przedmuchy albo gdzieś uszczelka już może nie dolegać pomiędzy układem chłodniczym a olejem. No i wiadomo, nic dobrego z tego nie wynika. A druga sprawa, szczególnie po panewce, tutaj jest mnóstwo opiłków i różnych innych rzeczy, bo pompa jest zasysała i pamiętajcie, że z pompy oleju olej idzie najpierw na chłodniczkę, a dopiero z chłodniczki na filtr. Więc chłodniczka ma w sobie bardzo dużo różnych opiłków i innych rzeczy, więc jest istotne, żeby ją zdjąć i przedmuchać. Tutaj widzicie stare uszczelki, które zdjąłem. Te są może jeszcze nie takie najgorsze, ale ta to jest dosłownie kamień. Tutaj już są założone nówki sztuki i za moment montuję chłodniczkę i montuję do silnika z użyciem tej uszczelki. Dobra, idziemy sobie przymierzyć. Podstawa filtra już jest tutaj zamontowana, tak jak powinno być, wszystko poskręcane, na nowiutkich o-ringach tutaj wszystkie połączenia, które trzeba było. Teraz tak, obudowa filtra, sobie na razie tak przymierzam, jak to będzie wyglądało, ale spoko, za moment montuję wszystkie nowiutkie uszczelki tutaj i będę to wszystko skręcał. Ostatnie ujęcie przed montażem. Głowice jeszcze nie są przykręcone i tutaj jak widzicie wszystko lata. Ja sobie tylko to tak złożyłem, żeby mi łańcuchy się nie zaplątały, jak będę tą pokrywę przykładał. Także to wszystko jakby od głowic jeszcze tutaj jeszcze nic nie jest poskręcane, głowice nie złożone i łańcuchy tutaj od głowic też nie. Jedyne co to dół silnika jest już złożony, w sensie łańcuchy z wałkiem balansującym i te pośrednie zębatki, to wszystko już jest poskładane na gotowo i za moment będę przykładał tutaj pokrywę i wtedy będzie dalszy montaż. Ostatni pomiar, który robię, to jest dobór uszczelki pod głowicą. Ustawiłem sobie czujnik zegarowy, no i to jest taki, można powiedzieć, zgrubny, amatorski pomiar, ale daje mi mniej więcej pojęcie o tym, przedział mniej więcej gdzie jestem, jeżeli chodzi o dobieranie uszczelki pod głowicą. Tutaj położyłem sobie taką blaszkę, która jest na luźnych śrubach położona, czyli ona cała się rusza, jest luźna. Chodzi o to, żeby tylko ona mi nie spadła z bloku i tłok mają podnieść do góry. Czujnik zegarowy jest ustawiony na 0 i tyle ile tłok podniesie ją do góry, no to znaczy, że na tyle tłok wystaje poza blok. Tak sobie ja to mierzę. Kręcę sobie kołem zamachowym, wałem ogólnie i sprawdzam po prostu maksymalne wychylenie wskazówki na czujniku zegarowym. I uwaga, rozpoczyna się pomiar, tłok już dochodzi do góry, zaczynam go pomalutku wysuwać i maksymalne wychylenie było 0,20 coś. Dobra, skrzynia przygotowana, tutaj sobie już obczyściłem mocowanie silnika i wszystkie elementy połączeniowe, także za momencik będę montował silnik. No i zobaczymy, czy to wszystko będzie chodzić. Uszczelniacz jeszcze muszę wymienić na skrzyni, bo okazało się, że oczywiście cieknie. Ten uszczelniacz tutaj, który idzie na wałku, bardzo często one ciekną. W sumie jak rozbierałem z 4 te samochody, za każdym razem one ciekły i za każdym razem je wymieniałem. Człowiek pracuje po nocy, to i ciężko coś nagrać. Wczoraj bardzo późnym wieczorem wrzucałem silnik. Teraz wam pokażę, jak to wszystko już wygląda. O, tak mniej więcej to
wygląda silniczek. Także jest już wrzucony bez głowic, tak jak mówiłem, bo tylko tak mogłem go włożyć, bo inaczej część osprzętu mi się nie mieści. Także jest ładnie, już jest skręcony ze skrzynią i od dołu i od góry, przykręcony na łapach. I za momencik będę sobie montował części wydechów, podstawę od turbo, głowicę, no i pomalutku dozbrajać całość. Już z konwerterem mam skręconą jedną śrubę. Dopiero jak skręcę głowicę i będę kręcił wałem, to wtedy sobie dokręcę jeszcze 2 śruby konwertera i założę resztę osprzętu w stylu tam rozrusznik i tak dalej, nie? Tutaj o widać, tam jest ta śrubka konwertera, która łączy silnik ze skrzynią. Jedną już mam skręconą. Także pomalutku dzieje się. Wyjścia nie ma, pracować trzeba. Druga głowica już prawie gotowa do montażu. Już nie będę tego wszystkiego powielał, dlatego mówię druga, bo już pierwszą zamontowałem, zaraz zobaczycie. I człowiek co? Musi pracować po nocach, no bo w ciągu dnia nie ma czasu. Robi się różne rzeczy, no ale samochód składać sam się nie będzie. No tutaj już szpile od wydechu założone. Bardzo długo czekałem na taki jeden kruciec. Z tej strony go będzie widać. No, ta śrubeczka mnie męczyła. To jest taki kruciec, który odpowietrza głowicę. No i mi się ułamał przy odkręcaniu. Trzeba było zamówić nowy, no i 2 tygodnie prawie czekałem. Także taki drobiazg ciężko w ogóle było znaleźć do kupienia. 20 zł kosztował. Uszczeleczka już gotowa, śruby nowe gotowe i za momencik lecimy. Zobaczycie, jak po ciemku składam głowicę. Silnik już mówię, jedna głowica założona, tutaj pozabezpieczane, żeby tam paprochy nigdzie nie leciały. Rozrząd już złożony na tej głowicy. Tutaj już pomału wydechy przygotowane. No i za momencik zdejmuję zabezpieczenia. Czyszczę benzyną sobie powierzchnię, żeby odtłuścić tuż przed położeniem. Nakładam Victor Reinza tutaj w takie punkty, zgodnie z instrukcją się kładzie kilku. Uszczeleczka, na uszczeleczkę znowu Victor tutaj w 2 miejscach. Głowica, śruby olejem i skręcamy wszystko do kupy. Głowica będzie założona, później tylko napinacz, założenie na łańcuszek, zestawienie tego tak jak powinno być. No i motor będzie kompletny, wtedy już zostaje tylko montaż osprzętu. Chciałem wam pokazać, może w dzień, sobie myślę, poczekam z tym nagrywaniem, będzie troszkę lepsze światło i w ogóle, ale z drugiej strony, po co kłamać? Ja to składam po nocach. 5 stopni na dworze, można powiedzieć, że na dworze, bo tylko pod wiatą. No kurczę, takie mam warunki i tak składam, co będę tutaj ściemę walił, nie? No głowica leży, uszczelki, wszystko leżą, za moment czyszczę i to robię, nie? A to czy będzie działać, to zobaczymy na sam koniec, czy to w ogóle odpali te padlina. Będzie wiadomo, jak nie odpali, no to co, do rozbiórki ponownej i kolejne tygodnie prac. Chciałoby się powiedzieć brzydziej, bo deszcz zaczął padać, ale powiem, kurczę blade, deszcz zaczął padać. Dobra, ustawiamy sobie klucz 60 N, to już jest drugie okrążenie. Ktoś powie, panie, profanacja mechaniki tu się odbywa. Jak tu na dworze, deszcz pada, głowicę montować. Profanacja mechaniki, nie oglądam tego więcej. Dobra, kręcę, lepiej nie gadam, bo głupoty gadam. 60 N, druga tura. Raz. Dwa. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8.
Bardzo proszę. I teraz dwie 90, ale to muszę iść po brechę i już ciągnąć teraz z całej siły. Także nie pokażę wam tego, bo to aż cały samochód po mnie będzie latał, a kamera mi spadnie. No ale dwie 90, głowica skręcona i zaraz montaż tego, napinacza, łańcuszek, ustawianko i reszta montażu, pomału do przodu, no co. Jak ta padlina będzie chodzić, to ja nie wiem. Będzie cud nad Wisłą. Cud nad Wisłą. Powiem wam, że już mam dość tego wszystkiego, ale jak to mówią, się zaczęło, trzeba skończyć. No bo co, rozgrzebany zostawię? No nie za bardzo. Proszę bardzo, o tu lampka z domu. O, lampka z domu świeci mi. Zabrałem, czytania książek. I świeci na głowicę. Wykorzystuje się co się ma. No i kolejny dzień nadchodzi, prac. Głowice już złożone, widać pomalutku, że to wszystko nabiera kształtów takich jak powinno być. Dzisiaj troszeczkę już montażu osprzętu. O, tutaj widać kolektor. No i będę montował za momencik rozrusznik. Tutaj łapę alternatora, poszczególne rolki. Tutaj kolejną łapę od kompresora i od pompy wspomagania. Pomalutku będę dozbrajał dzisiaj. Zostało mi turbo, które poszło do regeneracji, do montażu. No bo wiadomo, zatarte. Montaż katalizatora i tutaj tego połączenia z turbo. No i naprawdę tu już jesteśmy coraz bliżej końca. W końcu naprawdę to nabiera jakiegoś wyglądu. Pomału nadchodzi koniec prac. Pasek PK i cały osprzęt już pomontowany. Tutaj wszystkie uszczelki, pokrywy zamontowane. Pokrywy rozrządu przykręcone i zamontowane. Został do montażu tylko już katalizator. Turbina po regeneracji. Wygląda jak nóweczka. Chłodnica spalin. Pompa wysokiego ciśnienia. Tutaj widać jej brakuje. No i to wszystko. Kilka wężyków jeszcze pozostało. No i powiem wam, zawsze czegoś kurczę zabraknie, choć nie wiem jak bym się przygotował. Zapomniałem kupić zbiorniczek na płyn chłodzący, bo się połamał cały przy rozkręcaniu, już wiadomo, lata swoje przeżył i po prostu te plastiki już nie dały rady przy zdejmowaniu węży, połamały się wkrótce, więc to tutaj też miałem jeden wąż, który po prostu już nawet chyba ciekł, bo cały był też zniszczony. Dociąłem go troszeczkę, no ale jest za krótki, muszę też taki tutaj wąż do zbiorniczka, który idzie, też wymienić. No już naprawdę taka końcóweczka zostaje. Patrzcie jak to wygląda. Jeszcze całego sprzętu nie wymieniałem, bo mam zamiar na razie złożyć po prostu silnik tak jak jest ze wszystkim co było, chyba że coś naprawdę wymagało wymiany. Także widzicie, jeszcze stary napinacz jest, chłodnica też jeszcze będą stare na razie obie. Dopiero jak uruchomię całe autko i zobaczę, że wszystko pięknie chodzi, to jeszcze raz zrobię rozebranie przodu i powymieniam obie chłodnice, chłodnicę klimatyzacji, chłodnicę płynu i powymieniam jeszcze kilka takich drobnych rzeczy. No ale mówię, na razie składam już na tym wszystkim co jest. Jak to będzie wszystko ładnie chodziło, to no to będę tam kontynuował pracę. No dobra, to wszystko tak na filmie fajnie wygląda, kilka minut mija, a tu już tyle złożone, a tak naprawdę w rzeczywistości to nie jest tak kolorowo, jest naprawdę dużo roboty. Zalałem już płyn chłodniczy, tutaj już pomału pewnie coś tam widać, że płyn jest. Teraz będę kręcił silnikiem, żeby zobaczyć jakie jest ciśnienie oleju. Świece żarowe są wykręcone i przy okazji będę wykorzystywał ten czas, żeby pompa już zaciągnęła paliwo. Wszystkie przewody paliwowe są dokręcone oprócz końcówek na wtryskach. Tak jak tu widać, no i po prostu jak będzie szło już gdzieś paliwo, będę dokręcał dany wtrysk i tak wszystkie 6, jak wszystkie będą gotowe, ciśnienie będzie już jakieś tam zbudowane, no to wtedy przykręcam świece żarowe i będę go starał się zapalić. Powiem wam, że przed chwilą chciałem go zakręcić, żeby jeszcze go odpowietrzyć i nie dokręciłem jednego przewodu paliwowego tutaj. Jak mi tu się fontanna paliwa zrobiła, to masakra, nie? Teraz dokręciłem, no i zobaczymy, zaraz będę palił dziada. Idziemy. Robimy próbę. Przekręcamy stacyjkę.
Kolejny piękny dzień przy Allroadzie się zaczyna. Już tamtego wieczora musiałem skończyć pracę, bo powiem wam, że już nie miałem siły. Jak tutaj mi ciekło to paliwo, kręciłem go jeszcze trochę, tam odpowietrzałem, różne rzeczy robiłem. Kręciłem go tam pierwszy raz, no i okazało się, że wycieka mi strasznie mocno olej tutaj w fałce. Ze względu na to, że była chłodnica, cały ten osprzęt EGR, nie było tego widać. I dosłownie w ciągu chwili wypompowałem prawie litr oleju tutaj do fałki i dopiero jak zobaczyłem, że zaczyna mi ciec z przodu tutaj już pomału olej, to mówię, jejku, no dobra, to trzeba coś z tym zrobić. Wyłączyłem, załamałem się, mówię, no nie, do rozbiórki wszystko. A że było tak dużo tego oleju, to nie było wiadomo skąd dokładnie cieknie, więc musiałem wszystko rozebrać, żeby wyczyścić i ponownie to wszystko złożyć. Myślałem sobie, może kurczę, jakieś uszczelki się podwinęły, coś jest nie tak złożone. Także prawie tydzień pracy mi doszedł. Porozkładałem to wszystko, złożyłem to ponownie na sucho ładnie. Odpalam. Minęło kilka sekund, patrzę, znowu leci. I znalazłem to miejsce, z którego leci. Okazało się, że to był gwint manometru. Czyli był niedoszczelniony. Wkręciłem manometr, ale nie był uszczelniony na gwincie. I po prostu z tego gwintu tak mocno dawał olej, że w ciągu chwili tutaj zapełniał wszystko. Teraz go sobie doszczelniłem. Także już powinno być wszystko dobrze. No i w końcu mogłem porobić sobie w miarę pomiary tego ciśnienia oleju, co mnie najbardziej interesowało. No dobra, no to teraz już po obejrzeniu tych wyników ciśnienia oleju już rozumiecie moją konsternację z początku filmu. Specyfikacja mówi, na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku 1,8 bara, na 2000 obrotów 4 bary. Tutaj widzieliście wyniki, jestem troszeczkę poniżej specyfikacji, a nawet nie troszeczkę. Nie wiem, co o tym myślisz, mam bardzo złe przeczucia, złe myśli. Najbliższe dni pokażą, czy ten silnik będzie chodził, czy nie. No i to wszystko zweryfikuję. Wy macie jakieś swoje doświadczenia, będę wdzięczny za wasze komentarze. Także piszcie, co uważacie. Ja szczerze jestem strasznie zmartwiony, bo wiem, jak dużo czasu poświęciłem na ten remont wieczorami. Ale no mówię, czas zweryfikuje. Trzymajcie się, hej.